Cześć, witam Was ponownie na kanale Planszowych Newsów. Ja jestem Cyprian i mam dla Was dwa małe wariaty, bym powiedział. Pierwszy z nich na ogień to jest Apex Carnival, drugi to jest słodki Witch Draft. Cóż mogę powiedzieć? Zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, mamy dwóch gości. Małych, ale wariatów. Pierwszy Witch Draft. Witch Draft zabierze nas w bajkowy klimacik, gdzie będziemy mieli piękne ilustracje i będziemy sobie draftować karty takie kwadratowe i będziemy przekazywać je między sobą, układając tutaj jak najlepsze kombinacje, tak żeby zapunktować na sam koniec gry jak najmocniej. Ale więcej szczegółów powiem za chwilę. Drugi zaś jest Apex Carnival. Gra, gdzie będziemy się mierzyć naprzeciw drugiego gracza i starali się pokonać jego stado różnych zwierząt. Będziemy tutaj rozbudowywać naszą talię i będziemy starali się zbić te magiczne 20 punktów życia naszemu przeciwnikowi, tak żeby nie zostawić na nim suchej nitki. W woli wyjaśnienia, obie te gry przywiozłem z zeszłorocznego Essen. Troszkę się zeszło, zanim one trafiły na mój stół, żebym mógł troszeczkę o nich opowiedzieć. Myślę, że na sam początek wezmę sobie ten trudniejszy temat, czyli Apex Carnival. To jest gra, na którą, nie wiem, ciężko mi jest w ogóle wyrazić jakąkolwiek opinię na jej temat. Nie wiem, to brzmi dziwnie. Ja po prostu nie wiem, co do końca sądzić o tej grze. Może wy mi pomożecie, ja mam taką nadzieję i na sam koniec właśnie pozostawię wam pole do popisu w komentarzach, żebyście mogli powiedzieć, co sądzicie o tej grze, ale dobra. Od początku. W Apex Carnival będziemy mierzyć się kontrolując nasze stada i ewoluując je na podstawie kart, które znajdują się na markecie. Tu wszystko jest klasycznie tak jak w najprostszych deck builderach, czyli mam tu na myśli Star Realms czy Hero Realms. Tutaj po prostu mamy market, dobieramy sobie 5 kart i będziemy je zagrywać. No i na tym podobieństwa się kończą. Główna tutaj mechanika opiera się na tak zwanym skill checku. Mamy do tego specjalną kość, która będzie nam pomagać tutaj w aktywowaniu poszczególnych kart. No tak, nie wystarczy to, że weźmiemy kartę na rękę, zagramy i już jesteśmy szczęśliwi, że zajedziemy takim combo, że aż z kapci wyrwie tego drugiego. To ja pokażę. No niestety tak nie będzie. A mianowicie, będziemy rzucać kością i będziemy doliczać skill checki, które mamy już na kartach. Bo niektóre karty mają od siebie efekty, że na przykład dodają coś do skill checka. Każda z kart ma w rogu napisaną wartość i to jest wartość właśnie tej koniecznej do uzyskania aktywacji. Bierzemy te bonusy, które mamy, bierzemy kartę, którą chcemy aktywować, rzucamy kością, sprawdzamy, czy wartość jest równa bądź wyższa. Jeżeli jest, to karta jest aktywowana, super, możemy korzystać z jej efektów. Jeżeli wartość, którą uzyskaliśmy, nie będzie spełniała tego warunku, czyli nie będzie miała tej wartości, bądź będzie niższa, w tym momencie musimy odtapować, czy zatapować kartę i niestety ona w tym starciu, w tej rundzie starcia nie będzie brała udziału. I tak robimy z każdą kartą. Przeciwnik po drugiej stronie robi analogicznie. Dodatkowo jest to też taki fajny zabieg inicjatywy, który sprawdzamy, jest taka ramka niebieska wkoło tej wartości, którą jest tym do aktywacji skilli. Zliczamy ich wartość, suma stanowi o tym, kto będzie miał inicjatywę, kto będzie tym pierwszym graczem w danej rundzie i tak robimy w każdej rundzie, sprawdzając, po czyjej stronie jest inicjatywa. Jeżeli nie jest, używamy tutaj kości tej do skill checka, żeby zobaczyć, kto będzie miał tą wartość wyższą. Oczywiście, jak w każdym klasycznie deck builderze, na kartach będą różne efekty, które będą nam wprowadzały różne zmienne. A to będziemy reagowali na ikony, które się znajdują na kartach, bo każda karta jest z innej rodziny zwierząt. Te inne rodziny będą dawały nam różne boosty, więc będziemy musieli bardzo ostrożnie dobierać karty w późniejszych etapach, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Więc tak, mamy już tutaj zagrany ten nasz stół, sprawdziliśmy sobie skille, przechodzimy do starcia. Sprawdzamy, jaką mamy wartość ataku versus obrona naszego przeciwnika i w drugą stronę. Przeciwnik sprawdza swoją wartość ataku versus nasza wartość obrony i to, co wykracza poza tą wartość obrony, wjeżdża w nasze życie bezpośrednio. Nie ma tutaj atakowania naszych zwierząt, które są obecnie
wyłożonym na stole, po prostu to obrażenia wchodzą bezpośrednio w nas, jako tych dowodzących. Przechodzimy dalej, czyli do ewolucji naszego decku. W fazie ewolucji, gdzie będziemy właśnie rozbudowywać nasz deck i go edytować, możemy wykonać dwie akcje. Jedna z nich to jest zakup z marketu, czyli ta ewolucja, bądź usunięcie karty z tych kart, które posiadamy. Czego osobiście nie polecam, ale to za chwilkę się dowiecie czemu. Przy zakupie zasada jest bardzo prosta. Analogicznie tak jak aktywowaliśmy skille na początku rozgrywki. Rzucamy białą kością, sprawdzamy wynik, sprawdzamy wartości skill checka na naszych kartach, które mamy zagrane. I jeżeli wartość jest równa bądź wyższa, to udało nam się zakupić daną kartę. Możemy próbować tylko jeden raz w trakcie tej fazy zakupić daną kartę. Czyli jeżeli się nie uda, kolejka przechodzi do naszego przeciwnika, on próbuje kupić kartę, którą sobie wybrał. Jeżeli mu się uda, on ją zgarnia, a my próbujemy z kolejnymi kartami do bólu. Oczywiście możemy wykonać tutaj te usunięcie, to spowoduje takie natychmiastowe, szybkie zakończenie tej fazy i przejście do kolejnej rundy walki, gdzie będziemy właśnie znowu dobierać 5 kart i powtarzać cały proces od nowa. No i tutaj już jest tricky, mała rzecz. Jeżeli dobieramy karty i nasz deck się opróżni, to działamy klasycznie, czyli bierzemy to, co mamy na discardzie, przetasowujemy i kładziemy i zaczynamy dobierać na nowo. Ale wcześniej musimy odrzucić jedną z kart. Dokładnie, bierzesz deck, cały discard, wybierasz sobie jedną kartę i odrzucasz ją całkowicie, usuwasz ją z gry. Czyli ten przyrost naszego decku wcale nie będzie trwał tak szybko, będzie on raczej powolny i będziemy mocno tutaj operowani w tym zakresie, powiedzmy między 10 a 12 kart, w zależności oczywiście od tego, jak szybko uda nam się pokonać naszego przeciwnika. Ten przyrost będzie oczywiście, tak jak powiedziałem, przy każdym przetasowaniu, więc deck mimo wszystko stopniowo będzie wzrastał. Ale tu ataki są bezpośrednio prosto w nas, więc no... I tak jak wam powiedziałem, nie do końca wiem, co mam sądzić o Apex Carnival. Jestem tak przesiąknięty klasycznymi deck builderami, gdzie nie mam jakichś takich przymusowych, dodatkowych odrzuceń kart. Tutaj gra zmusza mnie do tego, żebym podwójnie się zastanawiał, jak chcę budować swój deck, bo ewoluowanie jego będzie takie, no, będzie trzeba myśleć w którymś momencie, że jednak część zakupionych kart może pójść do pieca, bo nie będzie nam potrzebna, a jednocześnie musimy utrzymać balans między tymi umiejętnościami, które pozwalają nam aktywować zdolności naszych zwierząt, a tymi, które faktycznie będą zadawały obrażenie, czy tam nas broniły, więc no tutaj naprawdę mnogość możliwości jest spora, a ta kołdereczka mam wrażenie, że jest dość krótka w kontekście takim, że musimy mocno się zastanowić, jak chcemy ten deck rozbudowywać. Nie ma czegoś takiego, że wezmę, przyda się, to się przyda, nie, to nie, kiedyś to może usunę. Więc tu naprawdę jest ciekawie. Dodatkowo ten efekt kośćmi, aktywacja tych poszczególnych potworów, w sensie zwierząt, też jest intrygujący. To jest świetne określenie. Ta gra jest dość intrygująca. Intryguje mnie i jestem ciekaw, w jakim kierunku dalej twórcy ją rozwiną, w sensie jakie zależności powstaną między poszczególnymi gatunkami zwierząt, jak to się będzie składało już w tej takiej pełnej rozgrywce, gdzie będziemy mieli więcej tych decków do wyboru i będzie można zagrać nawet na 3-4 osoby, co też może być ciekawym sposobem na rozgrywkę w ten tytuł. Tak jak wspomniałem wcześniej, jestem bardzo ciekaw waszych opinii na podstawie tej prezentacji, którą wam przedstawiłem, jak przebiega rozgrywka w Apexa. Więc bardzo was proszę, podzielcie się ze mną swoimi opiniami i co sądzicie o takim sposobie budowania talii, aktywowania zdolności naszych zwierząt, które właśnie sobie dołożyliśmy. Mnie dość intryguje ta rozgrywka i jestem bardzo ciekaw, co jeszcze autorzy będą mieli do zaoferowania. No dobrze, przejdźmy do teraz czegoś słodszego. Witamy magicy! Przyszła pora egzaminów. Będziemy wybierać się w las i będziemy starali się uważać nasze mikstury. Żeby tego dokonać, będziemy musieli przemierzyć ten las, a zasadniczo go zbudować. Więc jak sama nazwa wskazuje, będziemy draftować tą wspaniałą krainę. W zależności od ilości graczy, bo może być ich od 2 do 5, rozdamy odpowiednią ilość kart,
które będziemy przekazywać sobie po wybraniu jednej z nich. Do rozegrania będziemy mieli dwie analogiczne fazy, w których właśnie ponownie potem rozdamy kolejną serię kart i ułożymy nasz zestaw. Każdy z graczy dostanie dwie karty, które będą nam mówiły o tym, za jakie kombinacje będziemy zdobywać punkty oraz ile, bo każdy z graczy będzie miał inne kombinacje, inne połączenia, które będą mu punktowały, jedne mniej, drugie więcej. Jedne potworki, które będą się pojawiały na tych kartach, będą dawały nam więcej punktów, więc będzie trzeba zastanowić się, co chcemy de facto wydraftować z tych kart, które dostaliśmy na ręku. Zasady są tutaj naprawdę banalne, a sama rozgrywka będzie trwała dosłownie 15 minut. Wykładamy kartę i po dobraniu kolejnego zestawu dokładamy kolejną i układamy ją odpowiednio tak, żeby połączyć ją z sąsiadującą. Będzie dla nas bardzo ważne to, w jaki sposób ułożymy tą kartę, jak ją połączymy kolorem, jak ją połączymy kryształami, które się na tym znajdują, bądź symbolami, które są na środku, bo za to wszystko będziemy zdobywali punkty. Jednak nie ma tutaj żadnych skomplikowanych zasad, tu po prostu ma być czysty filerek, 15 minut kończymy. I możemy sobie rozegrać, jeżeli mamy ochotę, kolejną partyjkę. Dodatkowo do gry jest dostępny też dodatek, który wprowadza nam dodatkowe, no można powiedzieć, utrudnienia. Jedną z nich to są nauczyciele, którzy będą wymagali od nas, żebyśmy ich otoczyli odpowiednimi symbolami, odpowiednimi potworkami. Za to dadzą nam dodatkowe ekstra punkty w naszym egzaminie, bo spełniliśmy ich tam oczekiwania. Jest też drugi moduł, który będzie nam mówił o tym, że budując siatkę powinniśmy wykonać odpowiedni wzór, który nam pozwoli na zdobycie też również dodatkowych punktów. To jest w takim małym dodatku Witch Draft Academy. Ja akurat właśnie przywiozłem sobie tutaj i grę podstawową i tutaj ten Witch Draft Academy, bo niestety wizualnie porwała mnie ta gra już. No ale spójrzcie, jak one wyglądają. Więc jest to naprawdę szybciutki drafcik. Jeżeli lubicie draft, myślę, że spokojnie wam ten tytuł może przypaść do gustu. Jest on sprzedawany w 3 wersjach językowych. Instrukcje to są tak naprawdę takie malutkie karteczki, które mówią nam, jak powinniśmy rozgrywać grę. Są też tutaj z dodatkiem oczywiście flafu, rzeczy jakby mogły nie być w takiej sytuacji, więc no tyle tak naprawdę o tym tytule. I prawie bym zapomniał. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego, cześć, pa! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a, stronę www.planszoweniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.